Wszystko na patencie. Tak musi być. Tak miało być. Zwał jak zwał, świeci jak świeci. To jest tak w Stanach urzeźbione. Możemy się powoli zamalować. Kosztowało to 28 zł. Nie było to jakieś tanie. Przykręcam do dachu 4 rogi. Gotowe. Panele mamy ponad 500 W. Są bardzo duże. Myślałem, że mi wszystko będzie idealnie pasować. Nie uwzględniłem jednej rzeczy. Żeby zmieścić 6. panel, muszę go usunąć. Będziemy mieć to nagrane. Co ja nawydziwiałem. No i pierwszy panel założony. Instalacja obecnie po podłączeniu uciąga. To tyle co do rzeczy związanych z dachem. Siemanko, to znowu ja. W dzisiejszym odcinku zobaczycie powrót do przeszłości, czyli remont naszego dachu. Jest to nie lada gratka dla osób, które lubią majsterkować. Montujemy panele fotowoltaiczne, czyli naszą elektrownię na dachu. Kolejny dzień walki w kamperze. Bierzemy się za to tu. Włożyłem steropian, żeby nie grzało tak mocno. Też dociąłem i włożyłem tutaj już steropian. O, jest różnica. Jest ciepły, ale to parzyło, bo tam jest blacha teraz od góry. Muszę odkręcić tą pleksę, którą tutaj sobie zamontowałem. Wyklejam steropian pod spodem. Oprócz tego dam tutaj światełka w tą pleksę, żeby tak ubajerzyć to. Podłączę je pod tą lampkę tutaj. Że razem z tą lampką będą się zapalać jeszcze 3 tutaj, ponieważ to oświetlenie praktycznie w ogóle nie pobiera prądu, które ja tu zrobiłem. Aha, no i te kratki poprzykręcam, żeby tych dziur, nie było widać. Zapomniałem, tunele kupiłem, bo te po klimatyzacji otwory, zanim zakryję to wszystko, to muszę je przedłużyć. Kupiłem kanały takie do wentylacji i dopiero to wszystko zamknę z powrotem. Chodzi o to po prostu, że jak na końcu samochodu podłączę klimę, to żeby to powietrze tymi kratkami przelatywało do samego końca przez całe auto, aż na przód samochodu. Koniec mojego gadania. Wszystko na patencie. Tak musi być. Kratki malowałem, ponieważ one takie ładne, czyste, białe nie były. Od tej strony są ładne, czyste, białe, ale od tej były już takie przyżółknięte. Ja to wszystko wziąłem, zmatowiłem włókniną i psikłem sprayem takim jak do malowania samochodów, żeby odnowić to. Chcę, żeby ta moja kratka w środku, jak już ją zamontuję, żeby nie było widać to, że są jakieś kanały pod spodem i tak dalej. Ta kratka jest przezroczysta. Zostało mi ekoskóry. Przykleję od drugiej strony kremową ładną ekoskórę i dzięki temu nie będę miał tego wszystkiego tak na wierzchu widocznego. Kiedyś kolega mi to pokazał. Jak wyrzucacie cały nóż, żeby nikt się nigdy nim nie przeciął w koszu na śmieci czy coś, to w taki sposób zaklejam. Czasem się zdarza, że ktoś mógłby rękę włożyć czy coś, sięgnąć i się przeciąć nieświadomie, a te noże jakby nie było są i tak bardzo ostre. Nie chce mi się iść po nożyczki, dlatego zrobiłem to na takim patencie. Bardzo mocna taśma. To jest taśma do oklejania tynków. Ja jako budowlaniec jakimś tam doświadczeniem budowlanym wiem, że ta taśma jest bardzo mocna. Żeby to ładnie sobie tam leżało, to wkleimy to na tą taśmę. Nie mam taśmy dwustronnej. Zobaczcie, jakie ładne kremowe teraz jest. A tu jest po prostu przyklejone taśma. Nic nie widać, zakryte, przylega idealnie. Tak miało być. Druga kratka zrobiona. Myślę, że fajnie wyszło. Żonka będzie ze mnie dumna. Mam z głowy, to teraz kolejna rzecz. Ściągamy świetlik, dajemy steropian, montujemy żarówki, podłączamy te żarówki pod ten przełącznik i zamykamy to z powrotem. Był tutaj świetlik, ale świetlika nie będzie. Będzie taki plafon świecący. Montowanie tu oryginalnego świetlika może by miało sens, ale nie mam na to czasu, nie mam tego świetlika.
Będę chciał, to sobie kiedyś dołożę. Zdjąć steropian i piankę to nie jest problem, ale ogólnie stwierdziliśmy, że mieliśmy tutaj plan deki założone. Przyzwyczailiśmy się, że ten świetlik on jest taki jest, bo jest. On w środku tutaj był tak od słońca zużyty, że to się po prostu wszystko nie trzymało i stwierdziliśmy, że po pierwsze dodatkowy punkt, gdzie może to wszystko przeciekać, po drugie zrobimy sobie z tego taki plafon, też będzie ładnie. Zapomniałbym sobie włączyć nagrywania, ale jako youtuber bez stażu tak jest. Wykleiłem to jeszcze dodatkowymi steropianami, przykręciłem wkręciki, żeby się to jakoś trzymało chwilę, żeby wyschło. Im więcej, tym lepiej. Zaraz będę się starał jakoś dołożyć sobie tu 3 lampeczki na to. Teraz chcę się wpiąć w całą tą instalację. Centralne oświetlenie, zwał jak zwał, świeci jak świeci, ja jestem zadowolony, widać nic nie widać, bo jest mleczna szyba, jakoś jest to wykorzystane. Teraz lampki, bo przyszły mi jeszcze super lampki, będziemy je teraz montować, zaraz wam pokażę jakie. Chińczyk się postarał. Takie naprawdę świetne, zaraz zobaczymy jak świecą. Zobaczcie, w środku jest jedna diodka i one będą założone tu, w tym miejscu. Dobra, kolejny dzień. Czerwony jestem jak burak, mówię, na słońcu przez cały dzień. Mam dość. Kupiłem taką gumę w płynie i próbowałem dzisiaj wstępnie coś nią robić. Zaraz wam pokażę. Moi drodzy, takie coś. Jest to bardzo elastyczne. Zrobiłem sobie taką próbę. To jest niby farba, ale jest bardzo elastyczne. To jest taka jakby guma. Dzisiaj na próbę zrobiłem tym kawałeczek. Pomalowałem parę rzeczy. A zresztą trzeba wejść na górę, żeby wam to pokazać. Cały ten dach będziemy malować na pewno 2 razy tym, a może nawet 3. Wstępnie sobie zrobiłem próbę po prostu tego malowania. To jeszcze muszę obrobić wszystko dookoła, bo tego jeszcze nie obrabiałem. Zabezpieczyć, umyć i przemaluję na pewno na biało, żeby ładnie wyglądały z daleka, jak będą dźwignięte te daszki, żeby były ładne białe. Tamten jest w miarę biały, tego akurat nie widać. No i pomalowałem sobie wstępnie tu. To jest akurat świeży, ja to dzisiaj malowałem, te śrubki, to wszystko jest z tym zabezpieczone. I oprócz tego, że jest guma z pędzla pod tą blachę dana, następnie jest ta blacha przyłożona, to wszystko jest skręcone. Później znowu zrobione tą gumą. Później jest zrobione taśmą butylową. A teraz jeszcze cały dach będzie malowany tym. No i takie newralgiczne punkty, tam gdzie coś mogłoby w razie wypuszczać, to mam nadzieję, że teraz jak już na finish pomaluję to 2 razy, to już będzie wszystko pięknie trzymać. Bo tu ktoś już zabezpieczał taśmą butylową, tylko ta taśma jest taka dziwna jakaś. Ta moja jest troszeczkę inna. Tu też to jest tak w stanach urzeźbione. Ja to wszystko tą gumą będę pokrywał jeszcze raz. Tak naprawdę tłusto, żeby to wszystko było super pewne. Tu są po starych panelach fotowoltaicznych. Były założone tylko i wyłącznie tak na sztukę do sprzedania, żeby było, że są. No i jak zdemontowałem, to oczywiście zostały dziury. Musiałem to zrobić. Taśma butylowa i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to samo, cały czas. Na takim etapie jestem dachu. Te płótna są już naprawione. Zrobiłem to w taki sposób, żeby nie rozkręcać tamtej listwy, która była oryginalnie. Podsunąłem to przez aluminiową listwę. Dokręciłem to do profila, ale w taki sposób, że śrubki nie wchodzą mi, nie zrobiły mi żadnej dziury w środku. Tam do mojej konstrukcji. Czyli tak jakby wam to wytłumaczyć, przekręciłem się wkrętem tylko przez to korytko, a tu od góry jest wszystko szczelnie zrobione, że ta woda będzie tędy spływać po daszku i odpływać w bok. Tu jest wszystko szczelnie zrobione też tym z pędzla, tą gumą. I jeszcze to wszystko zamaluję tą gumą, żeby to było zamalowane takie super szczelne. Na pewno się nie będzie lać, no, jestem przekonany. I to łączenie tutaj pomiędzy tej listwy a to wszystko będzie wypełnione tą gumą w płynie. Daszki tylko zostało umyć.
zabezpieczone. Tam mi brakło trochę białego, więc zrobiłem szarym, ale trudno. I tu jest tak samo zrobione. Po prostu miałem na tyle dużo tej membrany, że odwinąłem, odciąłem jakieś 15 cm membrany i starczyło. Tak, że jest wszystko naprawione. Super. Tamtą roletę dużą muszę jeszcze otworzyć, zobaczyć w jakim jest stanie. Ona jest chyba tylko do mycia, bo pamiętam, że jak kupywaliśmy, to Grzesiek nam otwierał i że to było dobre, tylko po prostu jest wszystko do mycia. To jeszcze będę naprawiał to. Raz, dwa, trzy. Do naprawy i później cały dach do malowania. Ciekawostka następna. Te lampki, które widzicie z przodu, ja byłem święcie przekonany, że są w tragicznym stanie, a tu się okazuje, że one tak może brzydko trochę wyglądają od tej strony, ale są szczelne. Tu będę uszczelniał dookoła ładnie i wymienię żarówki i mam nadzieję, że wystarczy, bo to naprawdę w środku nie jest pordzewiałe ani nic. Ja byłem w szoku, także lampki chyba uratuję, bo miałem je po prostu odkręcić, zaślepić, no ale jak będą działać, to zostaną. Farbę już mam wcześniej rozmieszaną. Dach był wczoraj całkowicie odtłuszczony. Był umyty bardzo mocną chemią, żeby pozbyć się wszystkich tłuszczy i takich rzeczy. A później środkiem do odtłuszczania. Wszystko było umyte. Bardzo dokładnie. I faktycznie jak się go dotknie, to jest wszystko tak odtłuszczone, że nawet chyba nie musi być aż tak pod tą farbę. No bo to jest jak to jest do papy, do takich rzeczy, przecież nikt nie odtłuszcza papy, tylko się ją sprząta, zamiata. Na opakowaniu pisze wolne od wszelkiego typu zabrudzeń, pyłów, takich rzeczy. A to jest jeszcze odtłuszczone, jest płaskie. Także myślę, że super będzie. Także mieszamy delikatnie farbę i bierzemy się za malowanie. Najpierw pędzlem odmaluję wszystkie takie rzeczy, które są grubo do pomalowania. Tak jak wcześniej sobie tu odmalowałem to wszystko pędzlem, tak samo tam to czarne odmaluję i dookoła całe auto ładnie odmaluję pędzlem do tego momentu, który jest niewidoczny z dołu. No bo wiadomo, to co jest na dachu, to nie zwracam tak na to uwagi, czy ktoś to będzie widział, czy to jest ładnie, czy jest zaciek, zlew, bo nikt na to nie będzie tutaj patrzał. Bierzemy się powoli za malowanie. Rogi mamy odmalowane. To też pomalowałem, przemalowałem na biało, żeby ładnie wyglądało z góry. Daszek przemalowałem, tu jest wszystko odmalowane dookoła. Ładnie. To jeszcze będę pokrywał co najmniej 2 razy. To są takie najgorsze miejsca. Teraz biorę się za wałek i spróbujemy całość oblecić wałkiem. Płaski, że ja tą jedną kuwetą chyba pomaluję prawie cały dach, raz tylko doleję, a kupiłem tego 4 wiadra, a nawet nie wiem, czy na 3 warstwy zużyję 2, więc chyba podwozie w aucie sobie tym wymaluję. Ale trudno, maluję dalej. Bateria się aż kamerze rozładowała na tym timelapsie. Pierwszą warstwę mamy całą pomalowaną. Wejdę wam pokazać, jak to teraz wygląda, jak schnie. Bielusieńki cały dach się teraz ładnie zrobił. Czekamy aż to wyschnie i jak to wyschnie, to malujemy drugą warstwę. To co jest fajne w tym całym malowaniu taką gumą wpłynie jest to, że tutaj jak były te taśmy, ja to wszystko wymazuję tą farbą. Farba jest rzadka, ona pięknie w to wszystko wlewa do środka, a te taśmy bitumiczne, one są fajne, ale jak się tym poprawi, to każda drobna szczelinka jest... To wcześniej tutaj było zrobione wszystko tą bitumiczną taśmą, ale no lepiej to uszczelnia. Jeżeli to jest jeszcze po wyschnięciu, będzie lekko sprężyste. Ja jestem mega zadowolony i myślę, że drugi raz poprawię pędzlem, a w sumie 3 razy pomaluję to wałkiem. To będzie tak mocno zabezpieczony dach. Siemanko! Chciałem nagrać taki odcinek, w którym opowiem wam o systemie montowania paneli do dachu. Zacząłem szukać filmików
o tym, jak to zamontować, to wszyscy tak uproszczenie opowiadają, że jest taki system, jest taki system, jest to, jest tamto. Albo po prostu nie przeczę, że są takie filmiki, po prostu źle szukałem, nie trafiłem. Mam okazję, żeby spełnić się przed kamerą i nagrać sobie coś takiego samemu. Naelektryzowało się. Ja wam pokażę, bo bardzo długo się nad tym zastanawiałem, jak rozwiązać problem montażu paneli. Chciałem kupić taki gotowy system, jak się na dachach montuje, ale później zacząłem czytać, szukać i jednak zrobimy to w taki sposób, jak mają inni. Jak już to przyszło, dotknąłem tego, to dopiero teraz widzę, jaki to jest świetny system do montażu. To nie jest lokowanie produktu, żeby nie było, nikt mi za to nie płaci. Konstrukcja tego jest w taki sposób wykonana. Po podsmarowaniu tego wszystkiego ładnie klejem i położeniu, to już samo w sobie będzie bardzo fajnie odizolowane, żeby woda się tam do środka nie wlała. Z bliska pokażę wam, jak to nawiercam. Czyli tu sobie nawiercam dziurkę, robię to pod kątem, żeby nie wjechać, jak tu będzie leżał na tym panel, żeby mi w panel się nie wkręciło, tylko typowo w ramę aluminiową. I tu 4 otwory do przykręcenia do tego. Posmaruję to wszystko ładnie. A czym posmaruję? Takie coś. Poliuretanowa masa klejąco-uszczelniająca. Zrobiłem test z boku, tam gdzie mam rolety, tam robiłem uszczelnienie z tego. Kosztowało to 28 zł. Zrywacie, bardzo łatwo się wyciska. Po wyschnięciu jest cholernie elastyczne. Taka prawdziwa guma tworzy się z tego. Jest białe. Naprawdę mega mocno się klei. Jak próbowałem tam w jednym miejscu bawić się tym, tak zadzierać paznokciem, śrubokrętem dziubać. Sprężyste, bardzo wytrzymałe, gumowate. Ja to kupiłem dokładnie w sklepie z farbami do samochodów. Wszystkie te, które były w kilogramowych puszkach i są takie same niby masy jak to. Zupełnie inaczej wytrzymują na sprężystości, na wytrzymałości, na kleistości. Nieporównywalne jest to stópki do takich gotowych mas. Ja to po prostu zamówiłem na Allegro. Mega fajny komplet. W komplecie macie jedną taką dostawkę do kabli. No nie powiem wam teraz, ile to kosztowało. Nie było to jakieś tanie, ale sposób montażu, szybkość montażu paneli i przede wszystkim jest to oryginalne. Ta dyletacja tego powietrza, które będzie pod panelem, skoro ktoś to wymyślił, że takie ma to być, to spełnia normę. Się zastanawiałem, jak zrobić panel wysoko od sufitu, żeby jednak ten przewiew był. A to jest po prostu gotowe. Nic nie muszę ustawiać. Przykręcam do dachu 4 rogi, 2 podstawki pod środku i gotowe, po prostu. Jestem mega z tego zadowolony, bo wiem, że w jeden dzień założę wszystkie panele na gotowo, na 100%. W jednym miejscu będę miał panele dość daleko od siebie i będę chyba musiał przedłużyć wtyczki z kablami, dorobić taki swój kabel po prostu metrowy. Albo nawet 2 takie kable, bo chyba nie starczy mi te, które są oryginalne kable w panelach. Panele mamy ponad 500. Za każdym razem zapominam, ile dokładnie one mają, ale ponad 500 W. Są bardzo duże. 6 zmieścimy na dachu. Ja się bawię dalej w takim razie w nawiercanie. Halo, halo, a czy zasubskrybowałeś już nasz kanał? Jeśli jeszcze tego nie robisz, to kliknij w magiczny czerwony przycisk, lajkuj, subskrybuj, komentuj i oglądaj dalej. Sam plastik w sobie jest mega wytrzymały, dlatego ja nim tak rzucam, po prostu twardy, sprężysty, wytrzymały. No i tu robimy pod kątem delikatnie. Mamy to wszystkie nawiercone, wszystkie uszykowane. Teraz zostanie to zamontować na dachu, poskręcać ładnie. Bum! Kolejny dzień. Co my dzisiaj robimy? Dach jest pomalowany 3-krotnie. Następnie po pomalowaniu 3-krotnym wyschło to wszystko. Wziąłem się za robienie instalacji paneli fotowoltaicznych. Myślałem, że mi wszystko będzie idealnie pasować. Tymczasem 5 paneli jeszcze na pewno. 6 będę próbował, żeby go wcisnąć tutaj, bo nie uwzględniłem jednej rzeczy, że moje panele fotowoltaiczne oprócz swojej szerokości, to cały ten stelaż plastikowy, on też troszeczkę wystaje. A ja sobie to liczyłem tylko szerokość panela, no nie? I musiałem zrobić tak, że zobaczcie, jest po prostu tak na styk. No i co? I bierzemy się dalej. Położę gdzieś kamerę i będziemy to nagrywać tak po trochu. To malowanie 3-krotne no spowodowało, że to jest nieziemsko mocne. Nie uwzględniłem tej szerokości. I to wszystko teraz mi tak nie wystaje, ale no na styk jest. Tu są tylko położone na sucho. Pozaznaczałem je sobie. Teraz będę to ściągał, przykręcał, przyklejał. Przykręcam narożne, a te, które trzymają środki panela, żeby panel się nie uginał, je tylko przyklejam. Nie będę tego wiercił, bo nie chcę robić tylu dziur, no nie? Ja wiem, że farmer, że uszczelka, że klej jest pod spodem, ale jednak nie chcę tak dużo robić dziur. You've got me saying words in my head, filling my mind with these images. And it's the way that you look at me, makes me feel like I can't breathe. You've got me saying words in my head, filling
cóż, mogę wam powiedzieć, że na 100% kominek jest do przerobienia. Żeby zmieścić 6. panel, muszę go usunąć i zrobić to inaczej. Feel like I can't breathe. It ain't right, right, right. It ain't right, right, right. It ain't right. Oh no, it ain't right, right, right. It ain't right, right, right. It ain't right. Oh no. All in me, all in me. Ride it right, ride it right. All in me, all in me. All in me, all in me. Ride it right, ride it right. All in me. Próbujemy teraz pierwszy panel położyć. Już tak na gotowo, bo już przesmarowałem klejem, skleiłem wszystko na gotowo. Kładziemy pierwszy panel. Będziemy mieć to nagrane, ale super. Jaram się tym strasznie. You're calling my phone. I'm being patient, but I'm all alone. Staying faithful and I'll never know when you're coming back around. Udało się pierwszego włożyć. Me all in my feelings. Patrzcie, co ja nawydziwiałem. Przykręcony z boku śrubkami, ja to jeszcze zasylikonuję te śrubki też tym kitem, żeby tam się nigdzie do nich woda nie wlała. No i pierwszy panel założony. Proszę. Mam nadzieję tylko, że będzie działać. Bo tego już nie wiem. Tam 2 i daszek do przerobienia. Muszę go usunąć i zrobić tą wentylację. To jest wentylacja od chyba okapu. Muszę przesunąć wszystko, żeby zmieścić tu panel i zrobić jakieś wyjście tej wentylacji w bok. Next to me, it's the way that you look at me. Makes me feel like I can't breathe. It ain't right, right, right. It ain't right, 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 ain't right. It ain't right, right, right. It ain't right, right, right. It ain't right. Jasiek! Dałbyś mi panelę? You're calling my phone. I'm being patient, but I'm all alone. Staying faithful and I'll never know when you're coming back around. When you're coming back around. Makes me feel like I can't breathe. It ain't right, right, right. Podłączyłem całą instalację fotowoltaiczną, która jest na dachu. Instalacja obecnie po podłączeniu uciąga 2,5 kW, czyli 2500 W. Tak to na razie wygląda. Tu macie, o, akurat teraz wyciąga 2,5 kW. No i co, to jak widzicie działa, panele fotowoltaiczne ładnie działają, akumulatory działają, są na dole z BMS-em ze wszystkim podłączone. Schowane wszystko jest na dole pod szafą. Akumulatory są ściśnięte, żeby ich nie rozepchało, bo ponoć, że puchną i mają być ściśnięte, więc są. Tu jest BMS, czyli to, co steruje tym rozładowywaniem i ładowaniem, żeby nie przesadzić. A tu, żeby wszystko było równo naładowane, rozładowane, każda cela porówno, to się nazywa balanser. No i miliony kabli, jak widzicie, podłączonych do tego wszystkiego, ale działa. Nieważne jak to wygląda, ważne, że działa. U wszystkich tak chyba wygląda, więc. Ostatnio był mój kolega i powiedział mi, że oj, ty instalatorem to byś nie mógł zostać, bo niezbyt ci to wychodzi, te układanie kabli. Ja mówię, że nie czepiaj się, trzeba było tu przyjść i mi te kable ładnie poustawiać, a nie teraz się będziesz czepiał i mi tu mówił co, gdzie, jak. Teraz wam jeszcze pokażę, jak wygląda sytuacja na dachu. Wszystko jest założone, zamontowane. 6 paneli. Tutaj macie 2 panele, 3 panel, 4 panel, 5, 6. Wszystko podłączone szeregowo, czyli jeden string. Co się dało, to przykręciłem i przykleiłem, a to na przykład jak podpory boczne, te są tylko i wyłącznie przyklejone. Kable są puszczone pod spodem, tam jest taśmą jeszcze złapane, bo zanim wyschnie wszystko, żeby się nie przesunęło, to sobie taśmą połapałem pomarańczową. To taśma idzie do zerwania. Z takich rzeczy zewnętrznych z samochodu zostało mi tylko tamte lampki. Powykręcać, powymieniać żarówki, pouszczelniać je, ładnie obrobić to wszystko. Tu jest uszczelniony wentylatorek. To tyle co do rzeczy związanych z dachem. Schodzimy na dół, bierzemy się za prace związane z naprawą gazu. Wszystkie części ze Stanów są sprowadzone nowe do bojlerka gazowego. No i teraz będę to wszystko rozbierał i próbował to uruchomić jeszcze raz.
Jeśli dotrwaliście do końca tego odcinka, to znaczy chyba, że Wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić jakiegoś śladu po sobie. Zapraszamy Was na kolejne odcinki, a w następnym odcinku Albania. Trzymajcie się, pozdrawiamy Was, cześć. Bonusik dla najbardziej wytrwałych. Listopad, taka pogoda, szok. Chociaż ostatnie 2 dni padało, żebyście sobie nie myśleli. Przez 2 dni padał deszcz. W nocy temperatura spada u nas do 13 stopni. To już jest zima. Ale w dzień krótki rękawek, słonko świeci. Nawet są 2 osoby na plaży, które się jeszcze opalają. I jedna, która się kąpała przed chwilą. Także nie jest źle. Powiem Wam jedną rzecz. Słońce i to, jak ono tutaj mocno świeci, i to, że jest przez cały czas ta pogoda, powoduje, że zupełnie inaczej człowiek się czuje. Naprawdę zupełnie inaczej mózg funkcjonuje. Człowiek się czuje na zupełnie innych obrotach niż u nas. Jak przychodzi zima, dni są bardzo krótkie. To jest naprawdę przepaść. Przepaść w tym, jak my tutaj funkcjonujemy teraz, jak jest taka pogoda, jak jest, a u nas jak robi się plucha, słońce jest nisko, jest krótki dzień. To wszystko powoduje, że naprawdę coś zupełnie innego. Ja nie wyobrażam sobie na przykład mieszkać na Islandii. My chcemy mieszkać w ciepłych krajach. Na pewno chcę mieszkać w ciepłych krajach, gdzieś, gdzie lato wygląda tak jak tutaj. Nagrałem i wracam.